Witam Was. Dzisiaj odcinek z serii winiarstwa i dzisiaj będziemy przelewać do butelek i sprawdzać, które wino, moje wino, nadaje się już do przelania. Także zapraszam Was do oglądania. A więc tak, przejdziemy do napełniania tutaj buteleczek winkiem, ale pierw sprawdzimy, czy poziom cukru mi się tutaj zgadza, bo to jest wino z Czeremchy. Pierw zaczniemy od niego. To jest wino, może coś opowiem o nim. To jest wino z Czeremchy. Miałem praktycznie tyle owoców, patrząc od dołu, bo dokładnie 3/4, czyli gdzieś tak na 20, tutaj jest skala 20. Miałem tyle owoców, resztę dolałem wody z cukrem i drożdże. I naprawdę zrobiło się fajne, ciemne wino. Bardzo dużo taniny. I jest zrobione tylko i wyłącznie z Czeremchy, więc jest takie cierpkawe w smaku. Ale tu chodzi o to, że to wino generalnie jest takim... jest takim wyznacznikiem darmowego wina, można powiedzieć, bo Czeremchę pozbierałem na polu, z dala od jezdni i dzięki temu mam naprawdę fajny trunek. Sprawdzimy zresztą, jak to winko smakuje, wszystko zaraz Wam opowiem. Teraz tak, co do butelek, butelki należy czyścić. Widzicie, ona troszkę może brudna z zewnątrz jest, natomiast ona była myta, no i kamień się obsadził, ona była myta, wyparzana była, jeszcze tu gdzieniegdzie wodę to po prostu wylewam na bieżąco i to wyparzanie sprawi, że będzie czysta od środka i pozbędziecie się zapachu, no nie w 100%. Niestety, nie idzie tego uniknąć, musicie kupić nowe butelki wtedy, ale ja chcę zrobić z tego, co używam. Przemywam na bieżąco, ewentualnie pozbywam się wody i zalewam. Teraz tak, kiedy butelkować wino? Butelkowanie wina jest trochę trudną sprawą, ze względu na to, że wino może nam ruszyć fermentacja w butelce i no, to tworzy wiele problemów. Jeśli mamy korek, no to wystrzeli korek, jeśli mamy zakrętkę, no to mamy granaty czasem. Mogą one wybuchnąć, ale no myślę, że jeśli mamy odpowiednią ilość cukru, którą zaraz zmierzę, no to myślę, że nie stanie się nic. Druga sprawa, że są 3 sposoby na zabicie drożdży, czyli tego, co sprawia, że dzieje się fermentacja w butelce. Jedno to jest podgrzanie wina do 50 stopni. Tak, 50 stopni osiąga wino i przestajemy je grzać. Wtedy zaczynamy chłodzić. No i w ten sposób zabijemy drożdże. To jest patent wielu osób. Ja na przykład usłyszałem to u Malinowego Nosa, ale jeszcze w 2 książkach wyczytałem. Więc w sumie jest to potwierdzone i to działa. Więc mamy jeden sposób, no ale to podgrzewanie wina, no wiecie, no to zawsze podgrzewanie wina, nie? Myślę, że może wpłynąć na smak, kolor, jakość, więc tutaj tak olewam to. Drugim sposobem jest dodanie siarki. Teraz zapomniałem, jak się nazywał ten czynnik, ale w ogóle go olewam totalnie, gdyż dla mnie to jest chemiczne. To robią fabryki, żeby po prostu szybko gdzieś tam wino zabutelkować. Dodają siarki do tego i no nie. Potasek siarczanu, siarczan potasku, jakiś taki, mniejsza w to. Nie zagłębiam się w ogóle, bo mnie to w ogóle nie interesuje. W ogóle. To jest, w ogóle odpada, nie ma takiej możliwości. Jak ja bym miał tworzyć i by była tylko ta jedna sposobność, to nie robiłbym win. Naprawdę. Nie robiłbym win, bo chemiczne wina takie, kurde, to nie dla mnie w ogóle. Odpada, nie ma opcji takiej. Używają tego też do czyszczenia butelek. Ja też tego nie robię. Wolę zagrzać wrzątek i zalać wrzątkiem. Uważam, że to starczy w zupełności, żeby wyczyścić butelkę. Teraz następnym i
jedynym, którym ja stosuję sposobem, jest zabijanie drożdży za pomocą alkoholu. Czyli dodajemy tak długo cukru, aż po prostu drożdże obumrą. I wtedy mamy, no wiadomo, to jest tylko dla tych, którzy lubią mocne wina. Jeśli lubisz słabsze wino, no to musisz w jakikolwiek sposób sobie poradzić z tym, nie? Czyli te dwa następne, wcześniejsze sposoby. Natomiast mi nie przeszkadza mocne wino, a używam drożdży, które generalnie fermentują do 14 do 15%. Także myślę, że to nie jest aż takie mocne wino. A co za tym idzie, jeśli jest domowe i nie ma takiej kwaśności w sobie, no to generalnie jest bardzo przyjemne w smaku. No i ten sposób używam i zabijam je po prostu za pomocą cukru. Potem z racji, że piję półsłodkie wina, rzadko piję, ale lubię półsłodkie wino, to łatwiej mi jest po prostu zabijać cukrem, gdyż w razie czego po prostu robię półsłodkie wino. Więc ostatnie fermentacje, nawet mam 3-4 fermentacje, ostatnie fermentacje dosyć balansuję ten cukier, żeby delikatnie go dodawać i wtedy wiem, na czym stoję, jeśli chodzi o zabijanie drożdży. No i przede wszystkim też nie dodam za dużo przez przypadek cukru. Także to też jest taki sposób i ten sposób najczęściej używam, nie? To wino ostatni raz dosładzałem 2 miesiące temu i od tamtej pory nic z nim nie robiłem. Teraz zbadamy, czy jest w nim cukier, bo było słodkie. Było słodkie i miało cukier i 2 miesiące leżało. Jeśli ten cukier dalej jest, to oznacza, że wino już nie pracuje, bo on nie przerabia, drożdże nie przerabiają cukru. I wtedy bezpiecznie mogę je wlać do butelek. Więc jedziemy z testem. Ale ono jest masakrycznie ciemne. Strasznie ciemne. Piękne wino. Pojęć. Jest słodkie na 100%. Jest słodycz. Jest słodycz, jest słodycz. Jest. Fajnie, można butelkować. Można butelkować. Dobre 2 miesiące stało. Czeremchę zbierałem jeszcze długo przed przymrozkami. Także zbierałem ją i jest. Cukru jest. Akurat pokazuje mi 7 BLG, czyli no takie. Zaraz sprawdzimy, jak to będzie smakować. Stawię sobie tu do zlewu. Trzeba będzie to umyć. No od razu z tej próbówki walę. Wspaniałe wino. Jest cierpkie w smaku. Czeremcha jest cierpka w smaku. Ma takie, wiecie, taką cierpkość, ale jak dodacie do tego cukru i zrobicie takie półsłodkie, bo takie wino jest najlepsze, jeśli chodzi o czeremchę, no to naprawdę to jest smak. Nie, no jest super. Jest super to winko. Naprawdę, to jest gotowe wino do przelania. Ja sobie przeleję do szklaneczki. Będę sobie w trakcie popijał. Próbóweczkę odstawię na razie. Potem będziemy myć. No i co? I wezmę się za butelkowanie. No butelkowanie w tym wypadku bardzo proste. Sklep malinowy nos.pl. I co? Ale zapachniało. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie winem. Coś pięknego. Otwieramy górę, tylko nie uchylamy jej całkowicie, bo może różny owad tutaj wlecieć. Może wam cokolwiek tu wpaść. Unikajmy tego. I co? I wino jest wyklarowane. Jest normalnie bardzo ciemne. Piękny kolor ma. Super sprawa. No i co? I butelkujemy. Mam tu 19 litrów.
co oznacza, że butelek 0,75, które tu mam 20 sztuk, to będzie za mało, o jakieś 4, ale tutaj pewnie coś odpadnie osadu, więc zobaczymy, w razie czego mam takie awaryjne po braciach sadownikach, polecam Wam w ogóle te soki, zdrowe soki tłoczone, fajna sprawa. Dzisiaj nagrywam 3 filmy, więc jeszcze będę o tym mówił i zrobimy wino z takiego soku tłoczonego, także to też nastawimy, gdyż no zaraz się zwalniają choboczki. Ja mam dzisiaj 4 wina do przelania? Nie, 3 wina do przelania. Także będzie co robić. Będzie co robić. Jedziemy z koksem. Butelek. Tu jeszcze została odrobina. Ale tej odrobiny się pozbędę. Tu już w większości to osad jest. Zobaczcie, jak przechylam. O Jezu. Wcześniej mi skapnęło w ogóle. Jak przechylam, to już ten osad się tutaj ruszył bardzo. Myślę, że te 3 ostatnie butelki, to odłożę gdzieś z boku, one jeszcze pewnie odtrącą osad, przeleję je i tak dalej, więc to będą takie do wypicia. Ten osad Wam niczym nie szkodzi, po prostu jest nieładny, nieestetyczny, tylko tyle, nie? Natomiast to i tak dalej same zdrowe. Dobra, biorę następny zbiornik i następne butelki. Także jest co robić, więc kolejne wino i taka sama ilość będzie, nie? Godzinę później, dosłownie, bo troszkę mi tutaj zajęło czasu przemywanie butelek. O, ładnie pachnie. A to, kochani, jest wino aroniowo-malinowe. Malinki i aronie. Też jest ciemne, ale już troszkę tak mniej. Myślę, że za parę lat będzie podchodzić pod różowe wino. Sprawdzimy, tak samo jak poprzednie. One były nastawiane mniej więcej w tym samym czasie i 2 miesiące stały, więc sprawdzimy, jak cukier. Jest dobrze. Będzie mniej słodkie. Będzie mniej słodkie. No, pokazuje 4 BLG. Pokazuje 4 BLG. Będzie mniej słodkie, po prostu. No, ale malinka. Nie dosładzam. Jest naprawdę bardzo dobre wino. Ma fajny, naturalny kolor taki. Nie ma takie kurcze jak kompot truskawkowy.
Taki ma kolor. Zapach wyrazisty, fajny, dość mocny trunek. Ekstra. Nic. Jak mamy kolejne, no to przelewamy kolejne. Chleb i wino. Chlebek się przydał. Dobry patent nie jest zły. Dokładnie mamy 24 buteleczki Aronii z malinką. Piękne, zobaczcie kolor. Dobra, napełniam następne. Biorę następne wino i będę następne robił. Teraz będzie dzika róża. Dobra, mamy ostatnie wino. Dobra, bo to tylko opłukać, bo położyłem na tą szmatkę. Ona brudna jest. Staram się wszystko to kontrolować, żeby tutaj nie było żadnej popeliny. Musicie zachować czystość. Fajnie wyklarowało winko. Naprawdę bardzo fajne. Tylko kurde widzę, że chyba ono jeszcze pracuje. No zobaczymy. Było słodkie. Było dosładzane. I zobaczymy, czy ten cukier jeszcze tu jest. Jest, ale kurczę, niepokoją mnie te bąbelki. Nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie to rozlewać. No, jest musujące. Jest gazowane takie. Cicha fermentacja trwa. No nic. Przykro. Ale nie będę płakał z tego tytułu. Rozleję chyba mirabelkę. Mam mirabelkę, tylko że ona jest nie do końca wyklarowana. No jest gazowane. Czuć nawet na języku bąbelki, wiecie, to tak jakbyście pili trochę szampana, wino musujące. Czuć. Czuć. Naprawdę idzie to wyczuć. Nie. To wino nie. I po drugie było słodsze. To też jedno pamiętam. Jak robicie własne wina, będziecie wiedzieć. Bo było bardzo słodkie dosyć. Bardzo powoli fermentuje. Taki delikatnie bursztynowy kolor, taki jasny. Fajne wino. Naprawdę. No ale ono potrzebuje jeszcze czasu. Tak, ono będzie jeszcze chodzić. Po drugie widzę, że tu są bąbelki. No, zasuwają. I włoski, kurczę, z róży. Także nie, to wino trzeba będzie, widzicie, olać. Nie robiłem żadnych badań tam w pokoju, tylko przeniosłem sobie do kuchni. No ale jak już przyniosłem, to trzeba je wynieść z powrotem i niech ono sobie jeszcze pracuje.
Do niego jeszcze będzie dolewany cukier, syrop cukrowy. Więc niech ono sobie jeszcze popracuje. Mamy czas. Nigdzie się nie śpieszy. A z butelkami, no wezmę może to mirabelkowe wino. Pracuje. Cały czas pracuje. Wino mirabelkowe tutaj mam. Jest mocno gazowane. W smaku słodycz uciekła. Zrobiło się takie wytrawne. A było dosładzane dosyć dużo. Także ono cały czas pracuje, cały czas chodzi. Więc nie przelejemy go. No nic, trudno. To by było tyle na ten filmik. A zaraz zacznę się brać za wina, bo mam kolejne 3 choboki puste. 2 zlałem, ale wcześniej zlałem jeszcze jedno. Więc trzeba działać. To tyle na dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was po więcej, jeśli chodzi o winiarstwo, to będę dawał content. I co? Do zobaczenia.